Polsce młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 21, a tutaj w Pekinie dzisiaj jest mecz derbowy. Beijing Guoan kontra Tianjin Teda. Może były zapowiadane opady deszczu, a nawet burze, no to na razie nic takiego się tutaj nie dzieje. Pogoda jest bardzo upalnie, mimo że jest, znaczy upalnie, nie wiem czy można powiedzieć upalnie, ale jest bardzo gorąco, mimo że jest już godzina po 20:30. Mecz rozpoczął się o 19:35. Stadion Beijing Guoan znajduje się przy stacji Dongsi Shitiao na linii 2, więc to jest ścisłe centrum miasta. I od razu po wyjściu z metra właściwie można spotkać było osoby, które chciały sprzedać bilety. Do jednego pierwszego gościa, do którego zagadaliśmy, od niego ostatecznie kupiliśmy bilety. Na początek chciał nam je sprzedać, to znaczy na początek chciał sprzedać 2 bilety po cenie nominalnej, to było 240 juanów od biletu, a potem od razu szybko zszedł niżej, to było 300 juanów za 2 bilety. Ostatecznie, jak mówiłem, idziemy dalej, nie ma co od niego, zapytamy się jakiegoś innego gościa, to ten gość zaczął nas śledzić, gadać coś i ostatecznie stanęło na 200 juanach za 2 bilety, czyli po 100 za jeden. Całkiem dobra cena wyszła. Przed stadionem stoi też cała masa takich różnych osób, które sprzedają koszulki, sprzedają szaliki, sprzedają bluzy i to wszystko to oczywiście podróbki, ale bardzo tanie to wszystko wychodzi, że teraz tak jak się rozejrzy po kibicach, to właściwie każdy jest w zielonej koszulce klubowej. Co ciekawe, na stadionie można też wnosić butelek z piciem plastikowych, więc stoją też tacy sprzedawcy, którzy sprzedają w takich malutkich, znaczy w takich innych kubeczkach plastikowych picie, które najczęściej przelewają przed meczem do tych kubków z normalnych butelek. Jest czerwiec teraz, ale Liga Chińska nie gra systemem jesień-wiosna, tylko wiosna-jesień, więc to już jest tak, zbliża się połowa sezonu. I obecnie, w chwili obecnej Beijing Guoan zajmuje pozycję 7, natomiast Tianjin jest na pozycji 10. Więc w tym sezonie raczej drużyna z Pekinu nie będzie walczyła o Ligę Mistrzów, niestety, ale składem trochę odstają od najmocniejszych drużyn w Chinach. Teraz trwa przerwa i pierwsza połowa nie była jakaś zbyt ciekawa, była dosyć wolna i raczej nie taka jak w tych poprzednich meczach, na których ostatnio byłem tutaj w Chinach. Drużyna z Pekinu prowadzi do przerwy 1:0. Jest to mecz derbowy. Drużyna Tianjin Teda jest z miasta Tianjin, które jest jakieś 120 km od centrum Pekinu. Jedzie się tam jakieś 30 minut szybkim pociągiem, więc to jest takie, no to są derby lokalne tutaj tej okolicy. I widać to na boisku, bo obie drużyny walczą, jest sporo niepotrzebnej w sumie przemocy, jest sporo fauli i drużyna z Tianjinu teraz skończyła pierwszą połowę w 10 po jakiejś tam przepychance. Jeden z ich zawodników dostał czerwoną kartkę. Jest też sporo kibiców z Tianjinu, tam za mną centralnie stoją. Cały ich sektor jest w białych strojach, oczywiście są ubrani. A co do ultrasów z Pekinu, to są tutaj 2 grupy, które dopingują drużynę lokalną. Jest jedna, która jest tam centralnie za mną teraz, a ona jest chyba taka największa, a druga grupa jest tam z boku. I co ciekawe, to muszą być jakieś konkurujące ze sobą chyba, a przynajmniej nie połączone ze sobą grupy, które wspierają klub, bo często śpiewają różne piosenki, nie są ze sobą zgrani, można powiedzieć, że dopingują w całkowicie inny sposób. Jak się tutaj przyjrzeć, to tutaj przy barykach stoją tacy strażnicy, oni takie ich stroje przypominają może bardziej jakichś wojskowych i stoją, ciągną się wokół całego boiska dosłownie. Pilnują, żeby nikomu nie przyszło do głowy przejście i próba wtargnięcia na boisko, ale to tak dziwnie wygląda, bo tych ludzi strażników jest chyba, no nie wiem, ponad
paręset na pewno. A stadion jest w sumie tak całkiem sporo wypełniony. Na stadionie jest kibiców, nie wiem, na oko może z 35 000, może ze 40 000. No jest sporo w każdym razie. No a teraz widzę, że już za chwilę piłkarze będą wychodzić i pora na drugą połowę. Koniec drugiej połowy, 2-0, więc wygrała drużyna z Pekinu. Bramki strzelali Burak Yilmaz oraz Renato Augusto, tak więc dwójka z trójki obcokrajowców, którzy naraz mogą być na boisku, wpisała się na listę strzelców. No a teraz jedyne co pozostaje to przebić się przez ten tłok ludzi i jakoś dostać się do metra. Będzie trochę tam tłoku, no ale ostatecznie pewnie się dopcham do pociągu. Więc to tyle, to jest koniec serii z Pekinu, jeśli chodzi o piłkę nożną. Pokazałem wam 3 stadiony i 3 różne pekińskie drużyny. Następnym, jeśli jakiś będzie z meczu piłkarskiego, może będzie właśnie z Tianjinu.